Cześć, z tej strony Bartek Śliwa, witam w kolejnym odcinku podcastu UVic Talks, ponownie z konferencji Technology Leaders of Tomorrow, a jest z nami Wojtek Łapka, cześć. Cześć Bartek, bardzo mi miło, witam Państwa. Jesteś Engineering Directorem w firmie Sonar, w naszych kręgach IT, firma bardzo znana. Chciałbym Cię na początek zapytać o Twoją drogę biznesową, bo wiem, że jest długa i ciekawa i co doprowadziło Cię właśnie do tego miejsca, w którym jesteś teraz? No to jest ciekawa droga. Generalnie karierę swoją zacząłem w Polsce, skończyłem Politechnikę w Warszawie. Zawsze ciągnęło mnie do ciekawych firm i trafiłem do Inteligo. Ponad 20 lat temu to jeden z najbardziej innowacyjnych projektów, jeśli chodzi o polską bankowość internetową. Ale nadal chciałem świata i wyjechałem z żoną, wyjechaliśmy do Szwajcarii, do Genewy, do CERN. To jest taki ośrodek naukowy, w którym spędziłem ponad 8 lat. Następnie trafiłem do korporacji szwajcarskich. Pracowałem przez ponad 10 lat w takiej dużej firmie Migros, gdzie zarządzałem zespołami, które dostarczały systemy logistyczne do e-commerce. I rok temu poczułem, że czas na zmianę, potrzebowałem czegoś nowego, nowych wyzwań. No i trafiłem do Sonar. Dlaczego Sonar? Gdyż uważam, że właśnie to jest firma, która w tej chwili rozwiązuje dosyć poważny challenge, jaką mamy jako biznes, jako organizację, czyli jak zarządzać kodem, jak pilnować jakości kodu. To jest szczególnie ważne teraz, gdy bardzo dużo kodu jest generowane przez sztuczną inteligencję, więc misja Sonar bardzo tak jakby do mnie przemówiła. No i jestem tam jako dyrektor do spraw programowania, pracuję od 8 miesięcy. Super, dużo się dzieje. Podoba mi się ta lekkość, z którą opowiadasz, że a tutaj do CERN-u, a tutaj jestem teraz engineering dyrektorem, tak jakby się to działo samo. Bardzo mi się podoba, bo zakładam, że też z taką łatwością do tych zmian podchodzisz i wydaje mi się, że w tym otoczeniu, które mamy teraz, czyli wszyscy odczuwamy wpływ AI, no powinniśmy się adaptować do tych zmian i powinniśmy raczej do tego przywyknąć, a nie z tym walczyć. I miałeś tutaj na konferencji wystąpienie o tym właśnie, jak liderzy mogą zatracić się, albo nawet zginąć w tej lawinie AI. No właśnie, jakbyś mógł troszkę ten wątek pociągnąć i powiedzieć, jaka jest Twoja optyka na ten aspekt. Super, bardzo dobre pytanie, ale Bartek, wrócę jeszcze do tej łatwości. No. To nie jest takie proste i łatwe. Po drodze było wiele porażek, wyzwań. Były momenty, gdy byłem bez pracy i tak jakby chciałem powiedzieć, że ważne jest jednak, jest czymś normalnym to, że po drodze ponosimy porażki. Właśnie te porażki, te kropki budują nas na przyszłość. I dla mnie tak bardzo przemawia do mnie, kiedyś słuchałem przemówienia Rogera Federera, on chyba w Dartmouth College miał takie na koniec roku, mówił do studentów, żeby byli przygotowani na porażkę, że właśnie to porażka nas buduje i dzięki temu przygotowujemy się do tego meczu. I dokładnie to samo było z moją. Nie było tak łatwo, ale właśnie dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem. Dobrze, że się tym dzielisz, bo bardzo często widzimy te sukcesy, a nie widzimy tych wyzwań, które wszyscy napotykamy. No i czasem się ludziom wydaje, że niektórym jest dane, a tak naprawdę sam jesteś przykładem tego i mówisz teraz o tym otwarcie, że jednak problemy też po drodze się pojawiły i trzeba było się z nimi zmierzyć. Wiesz co, Bartek, to jest bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli się zgodzisz, to może się umówimy na kolejny, na inny podcast. Oczywiście. Porozmawiamy o tej drodze, bo uważam, że to warto i trzeba się dzielić z młodymi szczególnie, z młodzieżą, żeby ten. Teraz wracając do pytania odnośnie lawiny o sztucznej inteligencji, tak? Właśnie miałem wczoraj prezentację tutaj na ten temat. Co obserwuję? Obserwujemy też jako firma Sonar i ja jako lider, że wszyscy wiemy, że coraz więcej kodu jest generowane przez sztuczną inteligencję. Dane na przykład firmy Anthropic pokazują, że w ciągu roku ilość kodu produkowana przez każdego inżyniera w firmie wzrosła 8-krotnie. To jest skok, to jest nie wiem, no trudno nam sobie wyobrazić, tak? Ja osobiście kilka tygodni temu byłem na konferencji w Poznaniu
i miałem okazję się tam rozmawiać z liderem z jednych z firm technologicznych, który powiedział, że jest to super czas, bo on jako członek zarządu na nowo zaczął programować. Przyznam się, że i dodał, to była jedna rzecz, a drugą, którą dodał, że na chwilę obecną jeszcze nie zwalnia inżynierów, ale już nie zatrudnia w momencie, jak ktoś odejdzie. Gdyż uważa, że sztuczna inteligencja jest w stanie tak jakby troszeczkę zrobić część pracy. I wtedy przyszła do mnie taka refleksja, bo dokładnie coś podobnego zdarzyło się w mojej karierze zawodowej w ostatnich kilku miesiącach. Też tak jakby wskoczyłem na tą falę sztucznej inteligencji, też zacząłem programować. Patrzyłem ostatnio na statystyki z GitHuba i w ciągu tam 4 miesięcy miałem 180 kontrybucji. To wcale nie jest, to już w miarę jest dużo. Wszystko było fajnie do momentu, gdy jednego dnia wgrałem coś niewielką zmianę na produkcję, która zablokowała jeden z naszych systemów na ponad 20 minut. Na szczęście... Bolesna lekcja. Bolesna, ale na szczęście to miałem farta, że ci dobrzy inżynierowie, dobre inżynierki nadal ze mną pracują i dosyć szybko zlokalizowali ten problem, rozwiązali go i usunęli. Okay. I po wszystkim właśnie jedna z inżynierek podeszła do mnie, spojrzała na mnie i powiedziała: Wojtek, rób to, w czym jesteś najlepszy. Zajmij się zarządzaniem i leadership, a zostań nam deweloperom. Okay. I właśnie wtedy zrozumiałem, że to była dla mnie taki lekcja pokory. Że czas najwyższy, żebym chill out, troszeczkę odpoczął i skupił się na tym, co jest najważniejsze, i używał tej technologii z rozwagą. I dlatego też później zaproponowałem ten temat tutaj na konferencję, bo uważam, że powinniśmy o tym rozmawiać. Czyli ta lawina, o której mówisz, przejawia się tym, że my jako liderzy IT jesteśmy w stanie zatracić się w tych możliwościach, które AI nam przynosi. Być może powrócić do tych korzeni, bo wielu z liderów wywodzi się też z inżynieringu i tym samym zapomnieć o swoich obowiązkach, o tym, do czego tak naprawdę firmy nas zatrudniają i wchodzić w buty, w które niekoniecznie powinniśmy wchodzić. Dokładnie. To jest... tak się dzieje w wielu organizacjach w tej chwili i to tak mi trochę przypomina moje drugie życie, moje hobby, narciarstwo. Lubię chodzić po górach, uprawiam ski touring i na przykład ten miniony rok, 2020, ten sezon ostatni był jednym z najlepszych lat, jeśli chodzi o ilość śniegu, która spadła w Alpach. Z drugiej strony to był rok, w którym zginęła rekordowa liczba osób w lawinach. Zginęło ponad 150 osób. I dokładnie to samo uważam, że jesteśmy już blisko lawiny, jeśli chodzi o sposób, w jaki używamy sztucznej inteligencji do programowania. Że my jako liderzy powinniśmy tak jakby zrobić wszystko, żeby nasze zespoły używały sztucznej inteligencji jak najwięcej, robiły to rozważnie, ale sami nadal jednak pracować na tym, żeby tak jakby empower nasze zespoły, tak jakby, nie wiem, żeby one naprawdę zwiększyły swoją produktywność. Nie myśleć z drugiej strony o cięciu kosztów, nie widzieć w tym AI-u możliwości poprawienia naszych statystyk w Excelu, bo uważam, że firmy technologiczne dość często mają, że tak powiem, dobre te Excele, a bardziej skupić się, wykorzystać to, myśleć na tym, jak możemy to wykorzystać jako opportunity, tak jakby szansę dla naszych firm, dla naszych organizacji, żeby rozwijać się, żeby urosnąć. Coś takiego. Okej. To właśnie jak nie utracić tej kontroli nad obszarem, za który jesteśmy odpowiedzialni, nie dać się wciągnąć pod tą lawinę, bo zakładam, że może nam też towarzyszyć, też się wypowiadam z perspektywy lidera IT, może nam towarzyszyć taki strach, że kurczę, no, musimy rozumieć tą technologię, którą gdzieś tam też pośrednio zarządzamy. Jak się przed tym uchronić? Uważam, że najlepszy sposób, żeby zrozumieć technologię, to jest rozmawianie z zespołem, że czasami wystarczy spędzenie wystarczająco dużo czasu z zespołem. Mamy jednak większość liderów technologicznych, tak jak ja, wychodzi
jesteśmy inżynierami z wykształcenia, tak? I nawet nie musimy sami kodować, nie musimy spędzać tych wieczorów i w ogóle, żeby zrozumieć tę technologię, tylko słuchajmy zespołów, zachęcajmy ich, żeby oni eksplorowali technologię, żeby dzielili się zespołami i w ten sposób my też możemy się nauczyć rozumieć tę technologię wystarczająco dobrze. Okej, super. Wojtku, mamy taką tradycję, że na koniec programu zadajemy gościowi pytanie o to, co gościa w ostatnim czasie zainspirowało. Może to być jakieś wydarzenie, film, książka, rozmowa, przeżycie. Czy coś w ostatnim czasie wydarzyło się takiego w Twoim życiu, czym chciałbyś się podzielić? To jest bardzo trudne pytanie, to chyba trudniejsze niż jakiekolwiek z innych pytań, które padło w moim życiu. Zainspirowała mnie bardzo ta konferencja tutaj, na której jestem, gdyż spotkałem tutaj wielu bardzo dobrych liderów, którzy dzielą się wiedzą, którzy słuchają, ale też z drugiej strony, co mnie zainspirowało, uważam, że część liderów na polskim rynku nie do końca słucha. Toczy monologi. Podzielam Twoją opinię. I uważam, że tutaj jest dużo pracy, którą powinniśmy zrobić jako organizację, żeby nauczyć się słuchać. Okej. Mówimy o takim aktywnym słuchaniu, tak? Tak. Okej, super. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Wam wszystkim. Dzięki.